Przede mną na tym stole znajduje się 6 kartonów, a w nich łącznie ponad 50 modeli Hot Wheels, których wartość to ponad 3000 zł. W dzisiejszym odcinku oczywiście wszystkie je wam pokażę, a mamy tutaj m.in. Hot Wheelsy Mainline, dodatkowo mainline'y limitowane tylko i wyłącznie na rynek amerykański, do tego trochę luzaków i prezentów od widzów, za które serdecznie dziękuję, trochę Hot Wheelsów pół premium, premium, no i na sam koniec kilka naprawdę mocnych perełek. No i jak widzicie, tematu jest naprawdę, ale to naprawdę sporo, ale tak jak mówiłem, zacznijmy sobie od modeli Mainline. Tutaj będą m.in. 3 modele Ferrari, ale zacznijmy sobie od takiego naprawdę ciekawego 3-paka, którego ostatnio trafiłem w Biedronce. A w nim u góry i na dole mamy kosmosy, ale po środku mamy Porsche 911 generacji 997 w takim naprawdę fajnym niebieskim malowaniu. No i ten model od razu powinniśmy wyjąć z opakowania. Mi nie zależy, żeby zostawić sobie ten 3-pak, no bo umówmy się, mamy tu po prostu 2 kosmosy. Zależy mi tylko i wyłącznie na tym ślicznym Porsche. Jakby ktoś był ciekaw, to ten biały nazywa się Time Tracker, natomiast czerwony od spodu nie ma tutaj żadnej nazwy. Wrzucę wam na ekran, jak on może się nazywać. No a my przejdźmy sobie do tego cukiereczka, czyli 911 generacji 997 w takim naprawdę fajnym niebieskim metaliku. Zobaczcie, dużo tutaj widać takiej perełki. Jest to model Porsche GT2, z tyłu mamy oznaczenie. No niestety jest ono trochę rozmazane, ale nie szkodzi, bo po prostu zależało mi, żeby kupić ten model tylko i wyłącznie dla budy, bo 997 nie ma za dużo. Było na trochę innym odlewie, bo chyba GT3, ale to była premium, a GT2 właśnie występuje jako mainline, no i najczęściej w ogóle ona występuje w wielopakach, kiedyś były na kartach, ale obecnie jak się chce taką zgarnąć, no to tylko i wyłącznie w takim 3-paku właśnie występuje ta niebieska. Taki model nie istnieje obecnie na karcie do dorwania, więc no fajnie, że udało się zgarnąć go w Biedrze. Za cały taki 3-pak zapłaciłem około 35 zł. Porsche ląduje na macie i bierzemy następny model. Mam dla was do zgarnięcia premkę McLarena F1 ufundowaną przez Krajen.pl, czyli najlepszy sklep z Hot Wheelsami. Jeśli szukasz jakichś hotów, no to serdecznie zapraszam na Krajen.pl. No a co trzeba zrobić, żeby zgarnąć McLarena? Wystarczy, że w komentarzu napiszesz, który z dzisiaj pokazanych Hot Wheelsów podoba ci się najbardziej i dlaczego. No a ja wybiorę najbardziej kreatywny komentarz, który zgarnie właśnie tą premkę. Następny model to DMC DeLorean. On pochodzi, zobaczcie, z roku 2024 i ta konkretna sztuka jest akurat modelem Treasure Hunt. Najłatwiej poznać to klasycznie po tym tutaj srebrnym logo z płomieniem. Także tak, po prostu Treasure Huncik wlatuje do kolekcji. Najpewniej przykleję go tam na ścianę. Następne 2 sztuki dostałem od ziomka na giełdzie w Łodzi. Mamy tutaj 2 modele Manga Tuner. Jest to po prostu model Matte Manga, tylko że zgnieciony do takiej właśnie wersji tuned. Ja oczywiście wyjmę jeszcze je z protektora, żebyśmy mogli zerknąć na nie z bliska. Pierwsza to najprawdopodobniej rok 2020. Fajna różowa sztuka, aczkolwiek wolę zwykły model Matte Manga niż ten tuned, no ale trzeba przyznać, że te tuned wyglądają na takie po prostu słodziaki. Druga sztuka czerwona, ciekawe z którego roku. No i tak jak widzicie, jest trochę starsza, jest to rok 2018, sam model wygląda całkiem fajnie, czerwony, żółty pas przez górę, no i naprawdę tutaj z tyłu są gigantyczne wydechy. Karty trochę zajechane, ale i tak wracają do protektorów. Następny model to Mazda MX-5 Miata w naprawdę fajnym czerwonym kolorze. Ten model pochodzi z roku 2021 i co najlepsze, ta sztuka jest również modelem Treasure Hunt. Miatkę akurat zdobyłem, z tego co pamiętam, w wymianie. Jej chyba akurat nie dostałem jako gifta, tylko po prostu się za nią wymieniłem. No i muszę przyznać, że ta MX-5 to jest jeden z naprawdę lepszych Treasure Huntów z ostatnich lat. Oprócz Miaty, bardzo fajnym Treasure Huntem było jeszcze Subaru Impreza. Następny, pewnie trochę mniej pożądany model, czyli Porsche 914 Safari. Jest to po prostu 914, ale jak widzicie, jest ona dosyć mocno przerobiona właśnie na taki styl Safari. 914 jest na naprawdę dużych kołach, ma tutaj trochę gratów z tyłu, jak widzicie, na pacę można tak powiedzieć, jest tam koło zapasowe, u góry na dachu mamy jakiś kanister i tak dalej, ale to co najlepsze w tym modelu to moim zdaniem współpraca właśnie z Luftgekühlt, czyli z taką imprezą właśnie stricte pod Porsche. Model bardzo przyjemny, no i cieszę się, że trafi do mojej kolekcji. Kolejny model to Nissan Skyline GTR R33 Godzilla w takim fajnym szarym malowaniu, no i jest to wersja na Stany Zjednoczone, czyli mamy tutaj po prostu długą kartę. Ja zazwyczaj modele zbieram po prostu na krótkiej karcie, bo fajnie jest mi je tam powiesić na ściankę, ale od czasu do czasu lubię zgarnąć coś na długiej. No i tutaj moim zdaniem bardzo mocna sztuka, ale niestety mimo tego, że ja ją wsadziłem tutaj w protektor, to jest ona otwarta.
a tak naprawdę no to w sumie nie otwarta do końca, ale jest ona dosyć mocno rozklejona, także chyba możemy już ją wyjąć do końca. O, raczej na luzie wyjdzie. I zobaczmy, jak to wygląda. Porsche 911 GT3 RS-ik, to jest generacja Porsche 991. I co ciekawe, to właśnie tej generacji posiadam model STH, takie fajne fioletowe z 2019 roku. No i fajnie dołożyć kolejną 911 tej generacji do kolekcji. Biała prezentuje się naprawdę fajnie, więc teraz już mam białą, fioletową STH. Do tego jeszcze tą taką zielonkawo-złotą z ID. Także muszę przyznać, że moja kolekcja tych 911 robi się już naprawdę pokaźna. No na pewno w tym modelu z tyłu brakuje nam świateł, mamy tylko napis GT3 RS-ik, logo Hot Wheels zamiast rejestracji. Trochę ubolewam, że nie ma tych świateł, bo zobaczcie, model jest naprawdę taki czyściutki, nie ma tutaj żadnych grafik na boku. Z przodu światła nie są malowane, bo jest to po prostu jakby plastik, tak? Jedyne co mamy tutaj malowane to tak naprawdę z przodu to logo Porsche, jakiś tutaj czarny paseczek, no i z tyłu te dwa takie maźnięcia, więc nie rozumiem dlaczego nie dali tutaj świateł. No moim zdaniem te światła tutaj to powinien być must have i wtedy ten model byłby po prostu chyba, kurczę, no można powiedzieć, że idealny. No i kolejny model, czyli Honda Civic SI. W końcu udało mi się zgarnąć czarną sztukę w całkiem normalnych pieniądzach. Zobaczcie, od spodu jest cena 60 zł, ale ja za nią dałem tylko 4 dyszki. No może nie tylko, w sumie to aż, bo 4 dychy za maina to jest naprawdę całkiem sporo, ale czarnej brakowało mi w kolekcji. Mam niebieską, mam wszystkie te nowe, czyli tam tą białą, złotą i tak dalej. No a czarnej nie miałem, fajnie jest dołożyć. To jest w ogóle chyba inna generacja niż ta, która była w Szybkich i Wściekłych. No ale w Szybkich i Wściekłych był właśnie Civic czarny, więc nawet tego SI, mimo że innej generacji, ale fajnie po prostu mieć czarnego w kolekcji. Pójdźmy tutaj jeszcze na tył, zobaczcie, są światła, logo Hot Wheels zamiast rejki, ale mamy logo Hondy, napis Civic, dobrze to wygląda. Z przodu również mamy światła, logo Hondy, także model fajny, taki naprawdę czysty, po prostu cała czarna sztuka. No i w kartonie, jeśli chodzi o zwykłe mainy, to zostały nam jeszcze 3 naprawdę mocne sztuki, bo zobaczcie, są to aż 3 modele Ferrari, a omówienie zaczniemy sobie od tego w sumie najbardziej kolorowego, czyli Ferrari 458. Ferrarkę oczywiście wyjmiemy sobie z protka. W ogóle Ferrari chyba poszło w wymianie z Widzem na targach w Łodzi. Albo je kupiłem, albo wymieniłem, ale na pewno jest od Widza z Łodzi właśnie. Zobaczcie tylko na to. Ferrari 458 Challenge. Malowanie jest, kurcze, całkiem fajne. Myślę, że jakby w prawdziwym życiu ktoś coś takiego zrobił, to śmiejąc się z tych wszystkich memów, może dostałby jakiś pozew od Ferrari za takie agresywne przeróbki. No ale niestety, przez to, że mamy tutaj tak wiele grafik na boku, z tyłu niestety jest pustka. Nie ma lamp, nie ma rejestracji, nie ma niczego. Ale od boku model prezentuje się naprawdę świetnie, więc wydaje mi się, że nie ma sensu go wyciągać z tej karty. Na karcie wygląda idealnie, no bo wtedy nie musimy patrzeć na ten goły tył, tylko skupiamy się na tym, jak dobrze on prezentuje się od boku. Ale zobaczcie, maska wcale nie wygląda gorzej. Mamy logo Ferrari, logo Team Hot Wheels, jakaś taka naprawdę niezła czacha. Oprócz tego w tym modelu naprawdę muszę przyznać, że podoba mi się karta. Jest ona taka bardzo czysta, przejrzysta. Mamy tutaj po prostu auto, logo Hot Wheels, do tego ziomeczków w kaskach i to tak naprawdę tyle. No i jak coś, to Ferrari pochodzi praktycznie, że z końcówki Ferrari w Hot Wheels, czyli z roku 2012 albo 2013, nigdy nie pamiętam jak na tych kartach to się liczy, a jak wszyscy dobrze wiemy, w 2014 licencja się skończyła i chyba w 15 jeszcze wychodziło kilka ostatnich sztuk, no ale ta 458 trzeba przyznać, że jest to już praktycznie sama końcówka licencji. Oczywiście Mattel od tego roku znowu ma licencję na Ferrari, wychodzą nowe modele na nowych odlewach, no ale trzeba przyznać, że co old school to old school i mamy tutaj jeszcze dwie naprawdę fajne Ferrarki do omówienia. Zaczniemy sobie od tej czerwonej F50 bez dachu, to jest chyba jakaś taka wersja po prostu Spider. F50 na tym odlewie w swojej kolekcji jeszcze nie miałem, więc jest to pierwsza sztuka, zobaczcie, pochodzi ona z roku 1996, no i spójrzmy na sam model Ferrari F50 w takiej wersji, no chyba to się nazywa po prostu Spider, wersja bez dachu. Z tyłu nie mamy nic malowanego, wszystko jest tutaj wykonane dosłownie z plastiku i od razu widzę, że model jest tylko i wyłącznie na jeden nit. Tak, mamy tylko nit z przodu. Z tyłu mamy tutaj ten taki pręcik, który wchodzi po prostu w model. Z malowań z tyłu na spoilerze mamy logo Hot Wheels, proszę bardzo. Z przodu nie mamy logo, więc to oczywiście, że na minus. No i model w sumie czyściutki. Jedyny nadruk to właśnie jest to tutaj logo z tyłu. Rzućmy okiem sobie jeszcze na tą kartę, bo wygląda naprawdę fajnie, mocny old school. Ale moi drodzy, mamy tutaj jeszcze jedno Ferrari, jest to rok 2000 i jest to Ferrarka, o której chyba wspominałem u mnie na odcinku z całej kolekcji Ferrari, że bardzo chciałbym ją mieć, a jest to Ferrari F50 w moim ulubionym kolorze, czyli w takim naprawdę ślicznym fioletowym. Oczywiście wyciągamy ją z protektora.
Nie będę robił z tego modelu luzaka, zostaje u mnie na pewno na karcie, ale jak kiedyś trafię gdzieś na Vintage albo na Elixie taką F50 w luzaku, no to raczej będę musiał ją nabyć, bo no sami musicie przyznać, że kolor w tej sztuce jest naprawdę cudowny, a trzeba pamiętać, że jest to zwykły Hot Wheels Mainline, nie jest to żadna Spectra, ani nic z tych rzeczy, jest to po prostu jakiś taki zwykły fioletowy. Najpewniej w sumie jest to Metal Flake, bo widać jak tutaj troszeczkę się on wybłyskuje, ale wygląda kurczę fenomenalnie. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy bardzo ładne małe logo Ferrari, tutaj z przodu na masce też znajdziemy logo Ferrari, a tył, no z tyłu nic specjalnego, model również jest na jednym nicie. No i jest metalowy spód, to jest kozackie, a ta z 96, ta chyba ma w ogóle plastikowy spód, ona jest dosyć ciężka, ale to chyba jest plastik, no a tutaj widać, że od razu mamy elegancki metal, więc model swoje waży, no i jest cudowny, mega się jaram, że udało się dołożyć to do kolekcji. Jest to moja już kolejna F50, bo mam i czerwoną, i żółtą, no i w końcu wleciała ta przecudowna fioletowa. No i jeśli chodzi o mainy, to zebrała nam się tutaj fajna ekipka, ale to jeszcze nie jest koniec Hot Wheelsów Mainline, bo mam tutaj jeszcze cały karton z wersjami, które kupić można tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Są tutaj wersje Zamak i Red Edition. No i mamy cały karton dobroci, no cały karton trochę przesadzone, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Jedną będziemy otwierać na luzaczka. No i tak właściwie to w sumie od niej sobie zacznijmy. Jest to, proszę ja was, Ford Mustang, a tak dokładnie to 2020 Ford Mustang Shelby GT500. On niestety, jak widzicie, w transporcie się uszkodził, z przodu jest pęknięty, więc jak najbardziej nadaje się na to, żeby zrobić z niego luzaka. Model jest pęknięty, więc oczywiście zróbmy z niego luzaczka, sprawdźmy jak wygląda poza blistrem. Muszę przyznać, że te nowe Mustangi, jeśli chodzi o linię nadwozia, całkiem mi się podobają. Oczywiście szkoda, że nie jest na metalu, no ale to zwykły mainline. Z przodu niestety brakuje nam tutaj malowania lamp, za to całkiem sporo dzieje się na boku. No i bardzo fajnie, że na tych modelach mamy tutaj oznaczenie Red, czyli od razu wiemy, że ten model to Red Edition, czyli wersja właśnie taka tylko na Stany Zjednoczone, to jest na pewno na plus. Szkoda, że z tyłu również nic nie ma, ale za to mamy dwa fajne czarne pasy tutaj przez cały model i są też lusterka, proszę ja was. No i ten model jest to pierwszy model Red Edition w mojej kolekcji, bardzo się z tego powodu cieszę. Wcześniej miałem trochę zamaków, ale zamaki są ekskluzywem na Walmarta, no a Red Edition na Targeta. No i jeszcze sieć sklepów Kroger chyba ma jakieś ekskluzywy dla siebie, tak? Także jak widzicie, w Stanach mają trochę więcej tych takich ekskluzywnych modeli, no u nas niestety tego nie ma. Ja oczywiście dla siebie Mustanga jeszcze mam jednego w stanie idealnym, nigdzie nie pęknięty, oczywiście w protektorku, no i leci u mnie do kolekcji, ale fajnie też mieć takiego luzaczka. No a jak już jesteśmy przy Red Edition, to mamy jeszcze Rama 1500 Rebela, już go wyciągam z protektora. Mam nadzieję, że nie jest uszkodzony, zaraz to zobaczymy. Oczywiście model na czas transportu zabezpieczony był tutaj taśmą, żeby po prostu jak on lata w środku w tym blistrze, żeby się to nie uszkodziło. Zawsze jak nakleicie taką taśmę tutaj na rogi, to jest mniejsza szansa na to, że model pęknie. Szczególnie jeśli wysyłacie komuś STH, no to zawsze lepiej jest zakleić i jak widzicie, tutaj jest model cały i zdrowy. Sprawdźmy jeszcze przód. No i elegancko. Z przodu również nic nie pękło, blister jest cały, sam ram wygląda w ten sposób. No jest to dostępny, on u nas był jako mainline, więc większość z was pewnie go kojarzy. To po prostu jest wersja ekskluzywna, jak widzicie, Red, do kupienia tylko w Targecie. No i z tej samej serii do kolekcji wpadł jeszcze chyba największy smaczek, czyli Mercedes-Benz 500e. On w tym roku w mainie występuje w kolorze takim ciemnozielonym, no a zobaczcie, w Stanach w Targecie był taki, no czerwony to on raczej nie jest, powiedziałbym, że to jest jakiś taki brązowy, może nawet kasztanowy, kurczę, jak tak na niego patrzę, troszeczkę wpada w brąz, ale oczywiście Red Edition. I co ciekawe, na tej 500, a nie, też, zobaczcie, już myślałem, że nie ma oznaczenia Red, ale tutaj z tyłu przy lampie również mamy oznaczenie, że jest to Red Edition, więc jak widzicie, te mainy z Targeta zawsze łatwo można poznać, nawet jeśli traficie na luzaczka, to łatwo po prostu poznacie, że jest to właśnie Red Edition. No bo tak naprawdę jedyna różnica to po prostu kolorystyka. No i z wersji ekskluzywnych na Stany Zjednoczone w tym kartonie mam jeszcze jeden model. Kupiłem go głównie dlatego, że tam na półce znajduje się taki sam model, ale w trochę innej wersji. No i po prostu stwierdziłem, że dwa obok siebie będą wyglądać naprawdę nieźle. A model, który tutaj mam, to Lamborghini Sesto Elemento w wersji Zamak, czyli w wersji na sieć sklepów Walmart. No i spójrzcie tylko na to. Karta fajna, no wiadomo, zwykły mainik, ale oczywiście mamy oznaczenie tutaj Zamak, 2024 rok i model Sesto Elemento.
z mega fajnymi czerwonymi akcentami. Z tyłu tutaj cała ta klapa, wszystkie te akcenty są czerwone, cały środek jest czerwony, z przodu te trójkąciki malutkie również są czerwone. Oczywiście mamy jeszcze logo Lamborghini, kółka z fajnym czerwoniutkim akcentem. No a to Sesto wziąłem dlatego, że naprawdę świetnie będzie wyglądało obok tego, które zobaczcie, jest tutaj z Need for Speeda i wygląda równie kozacko. Z chęcią kiedyś jeszcze dobrałbym takiego niebieskiego mainika Sesto Elemento. Ten niebieski mainik również był w wersji STH, którą też, kurczę, chciałbym mieć w kolekcji, ale zobaczymy, czy budżet pozwoli. No i zanim przejdziemy do modeli pół premium i co najlepsze na koniec do tych najlepszych perełek, to mamy jeszcze tutaj segment modeli od widzów, czyli od was. Jest tutaj kilka modeli custom, kilka jakichś zwykłych luzaczków. No zresztą sami zobaczymy, co jest w środku, bo ja jeszcze wszystkiego nie widziałem. No i pierwszy gifcik jest tutaj od Hot Wheels Mastera, dostałem go na targach w Łodzi, na start wlatuje taka focia, później w pasce znalazł się jeszcze naprawdę fajny Dodge Viper SRT10 ACR na długiej karcie, zobaczcie jak on się prezentuje. Odlew całkiem fajny, ale w poprzednim filmiku pokazywałem wam odlew, który moim zdaniem wyszedł im o wiele lepiej, aczkolwiek to wiem, że to jest inna wersja po prostu. Co my tu jeszcze mamy? O, proszę bardzo, fajna BM-eczka BMW 2002, to jest w ogóle z tego roku chyba, nie? 2025, tak jest, taki fajny nowy mainik. BM-eczki chyba jeszcze nie mam w kolekcji, więc fajnie, że wleciała. No i jeszcze na sam koniec znalazły się wlepy tutaj z logo Hot Wheels Mastera, bardzo dziękuję za paczuchę. Następnie mamy coś, co ja sobie ostatnio kupiłem to sobie w Leclercu w Gdańsku w ogóle, czyli Hot Wheels Mystery Model. I na opakowaniu tak naprawdę szukałem w sklepie, żeby dropnąć Garbusa. Garbusa niestety nie było, a w środku jest Bone Shaker. I sprawdźmy jak wygląda. O, proszę ja was, taki Bone Shaker wygląda całkiem nieźle. W tych Bone Shakerach na pewno mega fajna jest ta czacha tutaj z przodu. O, ej, w ogóle trochę się zdziwiłem, bo zobaczcie, w środku była tutaj tylko taka wlepka Hot Wheels, a nie było takiej karteczki ze wszystkimi modelami, które można trafić. Coś tutaj Mattel chyba przyoszczędził i już chyba nie wrzucają tych karteczek. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy macie u siebie w Mystery Modelsach te karteczki, czy nie ma, bo w sumie się nie orientowałem i nie wiem, czy one nadal są, czy już po prostu je usunęli, żeby przyoszczędzić. Także jeśli ktoś wie, śmiało piszcie w komentarzu, z chęcią się doinformuję. Dalej od widzów dostałem w sumie aż 4 deorki, 3 tutaj mam w luzaku. Taką pierwszą już posiadałem, więc wlatuje kolejna, ta jest chyba w ogóle w najlepszej kondycji, bardzo dobrze wygląda. Następna, jak widzicie, trochę niestety obita, będzie trzeba ją odrestaurować. No i kolejna to jest ta właśnie Surfari, tą również posiadam, to już będę miał teraz 2 sztuki. No i jeszcze wleciała taka i ta jest w naprawdę fajnej kondycji, jedyne co przy deseczkach jest troszeczkę tutaj zakurzona, ale to zawsze można przetrzeć, ale nie jest nigdzie poobijana, więc naprawdę fajnie i bardzo dziękuję. Następnie jeszcze mamy 2 mainiki, pierwszy z nich to taki Chevy C10, zobaczmy sobie go dookoła, tak on się właśnie prezentuje, fajna całkiem ta chromowana paka, no i oprócz tego wleciała jeszcze Miata, zobaczcie, to jest ta nowsza Miata z wielkim, ogromnym naprawdę spoilerem, tej kolorystyki jeszcze nie miałem, więc też jest to coś nowego. Oprócz tego dostałem też kilka stojaków na Hot Wheelsy, zobaczcie, ten pierwszy to jest stojak po prostu na luzaki i 2 takie fajne wydrukowane na 3D stojaki na karty. No i jeśli chodzi o ten stojak, to tak naprawdę nie wiem, czy on ma być na długie czy na krótkie karty, sprawdzimy czy się trzyma. Długie lecą niestety do przodu, krótkie też, bo one mają tak środek ciężkości, ale przed sekundką testowałem i można tutaj wsadzić model w protektorze i wtedy trzyma się całkiem dobrze, nie przechyla go tak do przodu. Wydaje mi się, że ten kąt tutaj powinien być troszeczkę poprawiony i troszeczkę bardziej odchylony do tyłu, no ale tak czy siak całkiem fajny bajer. Jak ktoś lubi eksponować w ten sposób modele, to jak najbardziej spoko. No i oprócz tego ta podstawka, zobaczcie, ją sobie tak można po prostu gdzieś położyć. Ona jest wydrukowana na kształt karty Hot Wheels oczywiście i tutaj można sobie wsadzić Hot Wheelsika w luzaku. Oprócz tego od widza jeszcze wleciał taki customik, można powiedzieć, że firmowy, zobaczcie, Krajen.pl, przemalowany tutaj na biało-niebieskie barwy, czyli tak naprawdę w sumie barwy mojego sklepu to są właśnie głównie biało-niebieskie, no więc taki customik również wlatuje do kolekcji, odkładamy go tutaj do reszty luzaczków. Następny mainik, który wleciał od widza, zawinięty był w papierek i mamy tutaj takiego Plymoutha. W ogóle dosyć są ciężki, ale jest to raczej mainline albo jakaś półpremeczka, bo spód jest plastikowy. No ale sam lakier i wykonanie wygląda całkiem spoko. Ameryczka nie do końca moje klimaty, aczkolwiek nie do końca, bo zobaczcie, ostatnio na giełdzie, to widzieliście w poprzednim filmiku, udało mi się kupić tego najnowszego mainika Vipera, który wygląda moim zdaniem cudownie. Proporcja jest tutaj zrobiona naprawdę idealnie. Nie jestem do końca pewien,
czy to jest w ogóle na tej samej budzie, czy ten ACR w ogóle wyglądał w prawdziwym życiu inaczej, czy powinien wyglądać podobnie, no ale zobaczcie, ten niebieski jest wykonany naprawdę idealnie i jeszcze w ogóle to malowanie, że on jest niebieski, że są te białe pasy, to jest coś cudownego. Mejnik naprawdę jest świetny, więc jeśli będziecie gdzieś na huntingu, to polecam zapolować właśnie na niego. Więc jak widzicie, Ameryczki też trochę mam w kolekcji. Co dalej, widzowie? Mamy tutaj Ferrarkę, to jest chyba 458 w Spiderze. Sprawdźmy od spodu. Dokładnie tak, 458 Spider. Troszeczkę już zmęczone życiem, przydałoby się je odrestaurować, ale to również dostałem od widza. No a za darmo to jest sól słodka, więc oczywiście Ferrarkę zawsze przyjmę, także fajnie, że wleciała. Od widza później, proszę ja was, wleciał jeszcze taki fanarcik tutaj z rejestracją Cayenne, fura namalowana elegancko. Do tego były jeszcze dwa customy, widać, że ktoś tutaj stawia pierwsze kroki w świecie właśnie modelarstwa. Fajnie, że próbuje, fajnie, że się rozwija. Pamiętajcie, robienie customów to jest naprawdę świetna zajawa. Pierwszy tutaj mamy z napisem Cayenne na pace, druga taka korwetta, też trochę poprzerabiana, więc również tutaj wlatuje na matę do reszty. Następna sztuka to jest coś, co ja sobie kupiłem, czyli Honda CRX z serii Ultra Hots w takim naprawdę fajnej fioletowej spektrze. No ja naprawdę lubię te fioleciki. Jak zobaczyłem na giełdzie, że jest w luzaku, to od razu wziąłem. Zapłaciłem za nią chyba 10 albo 15 zł. I jeszcze mamy taką w ogóle paczkę niespodziankę, sam nie wiem co jest w środku. Mamy tutaj aż 3 modele. Otwórz na filmie, jak najbardziej otwieramy. Tutaj mamy to od ziomeczka, który się nazywa Tymek HW. No i sprawdźmy co jest w środku, tak? 3 tutaj solidnie zapakowane modele. Dobra, taśmę musiałem rozciąć, no ale zobaczmy co tu jest. A, jeszcze tu jest taśma. Dobra, mamy to. I pierwsza sztuka, co będzie w środku. O, proszę ja was, coś żółtego chyba. Skylining. To jest w ogóle cały custom, zobaczcie. Calutki jest przerobiony. Na boku mamy kraje, białutkie kółeczka. Model jest cały złoty. Z tyłu są lampy. Tutaj mamy I Love Łódź chyba zrobione. Tak, to jest I Love Łódź. Kochamy TMS Łódź jak najbardziej. Z przodu są wymalowane detale. No i muszę przyznać, że całkiem spoko to wyszło w sumie. Jeszcze jest środek zrobiony. Zobaczcie, fotele są czerwone. I z tyłu tutaj również mamy wnętrze wymalowane. Wiadomo, że ten napis tutaj jest malowany ręcznie, więc wygląda jak malowany ręcznie. Ale wygląda całkiem, muszę przyznać, fajnie, okej. I mamy jeszcze dwa customiki do obczajenia. Najpewniej customiki. No tak po pierwszym to obstawiam, że to również będą customy. Ale chyba zacząłem od najlepszego, znając życia. Chyba, że coś przebije Skyline'a, zobaczymy. Chyba przebije. Ja już widzę, że to jest Deora i to jest chyba w ogóle w ten sam kolor zrobiona. Złota Deora, wariaty, złota Deora. Klimat podobny, również z napisem. Myślę, że będzie takie trio pewnie złote. No i tutaj ten napis I Love Łódź, już zdecydowanie bardziej wyraźny. Ale to, co mi się podoba, to fajnie w ogóle, że tutaj te detale silnika są zrobione. Bo ona normalnie ma ten silnik chromowany, a tutaj jest pododawane. Światła są, tył, przód, fotele wymalowane. Elegancko. I lecimy z trzecim modelem. Chyba będziemy mieli złote trio. No chyba złote trio, co? Co to może być? Co to może być? Korwetta? Jeszcze nie wiem. Albo Miata. Miata, okej. I to jest ta nowa Miata. To jest ta Miata, która wygrała Legends Tour i ta również jest przerobiona w złoty. Jestem ciekaw, czy tu jest w ogóle ten złoty po prostu na model? Czy to jest farba na farbę? Zobaczcie, taka strukturka jest ciekawa. Jestem ciekaw, jaką techniką to było robione. Także autor na pewno niech nam napisze w komentarzu, w jaki sposób to malował, bo to ciekawe, czy to jest aero, czy to jest z puszki maźnięte. Mamy złote trio. Złote trio jest zrobione, tak się prezentuje. Czajmy jeszcze kamerą z bliska. Złote trio Skyline, Deorka i Miata. Za tym cała reszta mainów, ale to jest premka z bulewardów. GMC Cyclone, niedawno był GMC Typhoon w RLC, no a to jest Cyclone, czyli tak w sumie można powiedzieć, że trochę bliźniak. Typhoon jest po prostu chyba z zabudowaną paką, Cyclone to taki typowy pick-up, ale sztuka trzeba przyznać, że całkiem fajna. No i widzowie, tutaj mamy wszystkie te właśnie luzaczki, customy, głównie od widzów, kilka kupiłem sam, ale za wszystko co od was dostałem serdecznie dziękuję. Dodatkowo wszystkie mainiki tutaj mamy, ale to jeszcze nie koniec, bo kilka naprawdę grubych modeli znajduje się jeszcze tam w kartonach i teraz przejdziemy do modeli pół premium. No i bierzemy karton z półpremkami i zobaczcie taki sneak peek, co tutaj może być w środku. Później omówimy jeszcze oczywiście premki, jest tego całkiem sporo i na koniec te najlepsze perełeczki, no ale póki co polećmy sobie z tym.
No i tak, mamy cały karton, ja będę losował po kolei, będziemy obczajali, co tutaj jest. Pierwsza sztuka, kupiłem to ostatnio w Leclercu za 35 zł, jest to Color Shifters Porsche 911 GT3 Cup, no i jest to prosiaczek generacji 996. Ja oczywiście prosiaki staram się zbierać w sumie wszystkie, więc takiego Color Shiftersa na pewno fajnie sobie dołożyć do kolekcji. Model, można powiedzieć, że nie tuzinkowy, no bo właśnie jest to Color Shifters, czyli ten model, który pod wpływem temperatury zmienia kolor. Dobra, co mamy dalej w boksie? Wlatuje model Bajabizon T5, on pochodzi z serii Pearl & Chrome, no i jest to taki ten mały chase'ik, jest to model po prostu, który jest jedyny w całej serii, zrobiony w chromie, w takim fajnym złotym chromie. Dobrze to wygląda, co nie zmienia faktu, że model to kosmos, więc sam model nie do końca fajny, ale fajnie, że jest w chromie. Co mamy dalej? No i kolejna, można powiedzieć, że półpremka, może seria tematyczna, jest to Acura NSX z 2017, a sam model pochodzi z 2019 albo 2020, tutaj również nie pamiętam jak z tyłu karty liczyć to, z którego on jest roku. Następny model z tych półpremek z kartonu to jest właśnie BMW M1 Procar, model naprawdę świeży, mimo tego, że karta wygląda oldschoolowo, no to jest to model z tego roku, pochodzi on z serii The Hot Ones. Mattel ostatnio na prezentacji określił ten model mianem Chase'a, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to jest Chase, bo jest on dosłownie w każdym kartonie, a jak coś jest w każdym kartonie, to moim zdaniem nie jest to Chase'em, ale jak widać Mattel ma na ten temat inne zdanie. Następna sztuka, czyli kolejna deorka do kolekcji, ona pochodzi z serii półpremek, takich Racing Circuit. Zobaczcie sobie jeszcze resztę modeli, która była w tym secie, no i w sumie głównie sama Ameryczka i tak naprawdę wszystko to są prawdziwe auta z tego co widzę, oprócz właśnie deorki, więc można powiedzieć, że jeden kosmos był w całym secie, no ale fajnie, że ta deorka wleciała, wygląda naprawdę ładnie, karta jest dosyć nietypowa. Następnie, no czy można to nazwać półpremką? Może półpremka, może nie półpremka, ale jest to Hemi Barracuda w lakierze Spectra Flame, dodatkowo ma pina, kółeczka tutaj mamy Neo Classics, właśnie nawiązujące do tych z oryginalnych Redline'ów, czyli po prostu takie zwykłe plastikowe kółko z czerwoną obramówką. Ten konkretny model wyszedł na 50-lecie marki Hot Wheels, czyli wyszedł on w roku 2018, w sumie nie aż tak dawno temu go kupiłem, a tak naprawdę wymieniłem za tam równowartość około plus minus 100 zł, więc całkiem fajnie. No i co, model ma Spectrę, to na pewno jest kozackie, no i w ogóle fajnie, że zobaczcie, 50-lecie i ten model jest naprawdę porządny, jest to o wiele lepsze niż te wszystkie rocznice, co są teraz, no bo ogólnie Pearl & Chrome zawsze jest na rocznicę, zobaczcie, te różowe Pearl & Chrome to jest 57-lecie Hot Wheels, tutaj mamy 50-lecie, no i to 50-lecie jest moim zdaniem zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepsze. No i w tym boksie na dnie znajdują się jeszcze modele, które już widzieliście na vlogu z giełdy. Mamy tutaj 3 naprawdę przekozackie motocykle, pierwszy z nich to Airy, jak to się wymawia? Airy 8, czyli jakieś tam, nie wiem, powietrzna 8, model fioletowy. Jest to jakaś taka seria tematyczna, pochodzi on z roku 2007. Wygląda fajnie, mówię, ja czuję po prostu sentyment do tych motocykli. Następne 2 motocykle to tak naprawdę ten sam model, czyli po prostu Pit Cruiser. Pierwszy pochodzi z serii tematycznej, takiej fajnej z koniczynką i on pochodzi z roku 2011 albo 2012. No i do tego najlepsza perełka w przekozackiej cenie, bo tutaj jest 4 dychy, ale brałem 3 motocykle od jednego sprzedawcy, więc troszeczkę tam stargowałem i finalnie za te 3 zapłaciłem tylko 70 zł. Zobaczcie, wcale nie trzeba wywalać ogromnej ilości kasy, żeby zgarnąć naprawdę świetne modele, dodatkowo dla mnie sentymentalne, a ten w ogóle, ten Pit Cruiser jest w lakierze Spectra Flame, więc to już w ogóle dodaje mu takiej wartości kolekcjonerskiej. Jest naprawdę, naprawdę świetny. To jest, moi drodzy, rok 2004 albo 2005. Jest to Hot Wheels Classics, która seria? Pierwsza seria, czyli ta OG seria Hot Wheels Classics, wygląda naprawdę dobrze i pomiędzy tymi dwoma modelami, ten z koniczynką jest na plastikowym spodzie, ten z Hot Wheels Classics jest na spodzie metalowym. No i w końcu modele Hot Wheels Premium. A zacznijmy sobie od modelu, którego posiadam aż 2 sztuki i za obie wymieniłem się na targach modeli samochodowych w Łodzi. Jest to Porsche 934.5. Prosiaczka wyjmiemy sobie oczywiście z protektora. Z samego blistra wyciągać nie będziemy, on zostaje zapakowany u mnie w kolekcji. Zobaczcie, jest to starsza seria Car Culture Premka. To jest rok 2020 z tego co widzę. Tak się prezentuje model. Oczywiście kółeczka Real Riders, metalowy spód, jak to zazwyczaj w
każdej premce. Jedyne premki chyba bez Real Riders to była jakaś starsza seria Exotic Envy, z tego co pamiętam. Speed Machines chyba właśnie były takie plastikowe, nawiązujące do tych starszych kółek. No ale sam prosiak wygląda naprawdę bardzo dobrze i wydaje mi się, że to jest w ogóle sztuka, którą najbardziej bym chciał z tych wszystkich, które widnieją tutaj na tyle. Wiem, że sporo osób na pewno poluje za tym Audi Sport Quattro. Zawsze są pytania z ocenki, no to wymieniłem się tak, że plus minus jedna i druga sztuka wyszła po stówce, czyli za obie te sztuki 200 zł. Następna premka, czyli DMC DeLorean z powrotu do przyszłości. Jest to seria oczywiście pop culture. W tej serii zawsze mamy jakieś takie fajne właśnie nawiązania do pop kultury, czy to filmy, czy to jakieś, nie wiem, Snickers, M&M's i tak dalej. Po prostu pop kultura, no ale premka wykonana jest naprawdę dobrze. Zobaczcie to, sporo detali z tyłu, sporo detali tutaj się dzieje. Na tej można powiedzieć, że pace, cały ten napęd do skoku właśnie w przyszłość. Także DeLorean wykonany naprawdę fajnie, przyzwoita premka. Nie pamiętam ile za niego dałem, zobaczcie, tu od spodu jest cena 70, więc tak plus minus bym go wyceniał. Ja najpewniej za niego się po prostu wymieniłem. Następnie mamy dwie Audice w podobnym malowaniu. Jedna i druga jest z Forzy, z prawej nowsza, z lewej starsza. Ta starsza to jest Audi Avant RS2, zobaczcie. Tutaj cenę mamy ze Stanów Zjednoczonych, 8 dolca. Niestety nie wytrzymała drogi do Polski, jest cała pęknięta, więc ją od razu sobie otwórzmy. No i zobaczmy jak wygląda taka RS2. O, wygląda, kurczę, naprawdę nieźle. Ten metalowy spód to jest coś pięknego. Od razu czuć wagę modelu. No ale zobaczcie ile tu jest rzeczy. No model jest wypchany tutaj grafikami na boku. Logo Forzy 23, Pirelli, Bilstein, inni sponsorzy. Tutaj jeszcze Audi, z tyłu mamy światła, logo Audi. Brakuje tylko rejestracji. Wydech niestety czerwony. U góry jeszcze logo Forzy. No model jest naprawdę wypchany tym oklejeniem cały i prezentuje się naprawdę świetnie. No jest to jedna z lepszych RS2 tak naprawdę, bo jest na metalu, nie? RS2 jeszcze jest naprawdę fajne w wersji Super Treasure Hunt, ale STH mają tą wadę, że niestety mają plastikowe spody. No i sztuka, która zostaje u mnie w kolekcji akurat na karcie, czyli Audi RS6 Avant. To jest dosyć nowsza seria, zobaczcie, tutaj na karcie już mamy to nowe złote logo premium, również pochodzi z serii Pop Culture, no i również jest z Forzy, czyli malowanie w sumie jest bliźniacze do RS2, tyle, że to po prostu jest RS6, ale zerknijmy jeszcze sobie na nią bardziej z bliska. Ciekawe, czy numerek jest inny. O, zobaczcie, jest inny numerek. Tu jest 23, tu jest 24, to ta jest pewnie z 2024 po prostu. To jest 2024, a na tamtej już biorę kartonik i na tamtej mamy 2023, czyli faktycznie numerki na boku auta. Numerki na boku auta to mamy po prostu tak jak rok produkcji, czyli 23 i 24. No i zobaczcie, tutaj również mamy model na 50-lecie Hot Wheels, ale w zupełnie innym klimacie niż ten nawiązujący do Redline'ów. Tutaj po prostu mamy bardzo ładną premkę, jest to Datsun 510 wagon, model pożądany przez wielu. Go oczywiście również nie będę wyciągał, moim zdaniem na karcie po prostu prezentuje się o wiele lepiej niż jakby był luzaczkiem, no ale spójrzmy sobie na niego, tutaj na listwie mamy fajne logo Datsun, metalowy spód, takie fajne małe Real Riders, logo na 50-lecie, więc nawet jeśli będzie w luzaku, to będziemy wiedzieli z jakiej okazji był on zrobiony. No i trzeba przyznać, że ta karta jest naprawdę fajna, ładny design i wiemy z jakiej okazji powstała. Oprócz tego jeden z nowszych bulewardów, czyli tutaj akurat mamy numerek 115, jest to BMW M3 w kolorze złotym. Oczywiście generacja tego BMW to jest M3 E46, no i wygląda naprawdę fajnie. Ja tych E46 trochę już mam w sumie wszystkie RLC, premek również sporo już się nazbierało, no i fajnie po prostu dołożyć kolejną do kolekcji, tym razem w kolorze takim złotym. To jest w ogóle, wydaje mi się, że fabryczny kolor, że one serio w takim kolorze wychodziły w prawdziwym życiu. Ale moi drodzy, to jeszcze nie jest koniec premek. Zanim przejdziemy do perełek, to mamy naprawdę perełki, jeśli chodzi o modele premium. Mam tutaj aż dwie sztuki. Pierwszą z nich pewnie część z was ma już w swojej kolekcji, a mianowicie białe Porsche 911 RWB. Nim aż tak się nie jaram, go mam sporo, miałem je na sklepie, ale uwaga, co udało mi się w końcu zdobyć? Coś, na co polowałem naprawdę długo. Udało się je złapać w fajnej cenie, bo w wymiance i zgarnąłem je naprawdę dosyć tanio. Obecna cena rynkowa takiego modelu to około 400-450 zł. Ja dałem, no tak przeliczając, wyszło około 300, czyli jest to dla mnie cena akceptowalna. A co najśmieszniejsze, model ten chciałem kupić około 2 lata temu, rok albo 2 lata temu,
temu, coś takiego. I pamiętam, że pisałem do ziomków, że chcę to kupić i wtedy była za niego cena około 180 zł. Ja wtedy nie miałem aż tak dużej kolekcji jak mam teraz i dla mnie 180 zł za premkę wydawało się ceną absurdalną. No a teraz sami widzicie, model chodzi po 400, 450. Bardzo ciężko złapać go taniej. Mi na szczęście się udało i zobaczcie sami, do mojej kolekcji wlatuje czarne Porsche 911 RWB. Coś pięknego, proszę Państwa. No ja prosiaczki uwielbiam i dołożenie tego do kolekcji, no to jest takie małe spełnienie marzeń. Brakuje mi już teraz tylko dwóch modeli RWB, czyli fioletowego z modelu Team Transport oraz modelu, który był w RLC, czarny z figurką Akiry, ale ten model, no to jest kosmos cenowy, bo wydaje mi się, że okolice 1400 zł, coś takiego, więc jak za model RLC z figurką naprawdę sporo. Dobra, ale koniec tego fantazjowania o tym kosmicznie drogim RLC-ku. Zobaczmy premkę, którą tutaj udało mi się nabyć. No po prostu czarne RWB, to jest wzorowane na tym RWB oryginalnym, który jeździ Akira. Z tyłu wydechy są naprawdę ogromne. No cała magia tego modelu jest po prostu w tym, że to jest pierwsze wydanie RWB-ka, to jest ta czarna sztuka, czyli ta oryginalna, którą ma sam Akira. No biała to już jest po prostu następna kolorystyka, ich obecnie jest całkiem sporo na rynku, więc i cena jest inna. Te białe chodzą chyba po około teraz 100, no a za czarną trzeba już naprawdę swoje zapłacić i mega się jaram, że udało mi się ją zdobyć. A jak już mówimy o białej, to posiadam jeszcze białą w luzaku i już wam ją pokazuję. No białego RWB-ka, jak dorwałem w swoje ręce, to po prostu musiałem go otworzyć. Zobaczcie, jak to siedzi. Model jest naprawdę śliczny, fajne kółeczka i bardzo mi się podoba, że zrobili tutaj Real Ridersy, ale zobaczcie, jaki tu jest głęboki rant. No to jest niesamowite, że jest rancik aż tak naprawdę głęboki. Wygląda to przekozacko, no i to jest, zobaczcie, ten sam model, tylko ten jest czarny i kosztuje 4,5 stówy, a ten jest biały, to kosztuje 100, no bo po prostu jest nowszy. Fioletowy też jest droższy, no a RLC najdroższy. No i został nam ostatni karton, można powiedzieć, że najbardziej syty karton, bo wewnątrz niego znajduje się 5 modeli i te 5 modeli jest warte ponad 1000 zł. Więc te sztuki plus RWB to w sumie połowa budżetu tego odcinka. No i zaczniemy od 3 modeli z serii Collector Series. No i w sumie zaczniemy od najnowszego i tym samym najtańszego modelu, jest on z roku 2024. Za Alfę chyba się wymieniłem, ale zobaczcie, wyceniana ona była na 130 zł. Zobaczmy sobie ją w środku. Oczywiście jest to Alfa Romeo 155 V6 Ti. Collector Series nie występuje w Polsce. Wydaje mi się, że ta seria dostępna jest tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie to te autka dostaje się gratisowo do zamówień po prostu w dużych sklepach. Już nie pamiętam, które są to sieci sklepów, ale załóżmy, idziecie do sklepu, wydajecie $20, no i taki model dostajecie po prostu całkowicie za darmo. Model tak samo jak premki posiada metalowy spód, gumowe kółka, no i co najlepsze, mamy tutaj normalnie lakier Spectra Flame jak na STH, czyli w sumie można powiedzieć, że to takie ulepszone STH, bo mamy Spectrę, no i właśnie metalowy spód, a w STH tych metalowych spodów niestety brakuje. Kółeczka fajne, chromowane, w przeciwieństwie do serii RLC, gdzie w RLC często mamy jakieś szare, no to tu są naprawdę fajne chromy. Samo autko, zobaczcie, czerwona Spectra, logo Hot Wheels, niestety wydaje mi się, że jest tutaj plastikowy spoiler, no niestety, jak kto woli tak naprawdę. Jeśli chodzi o tył tego auta, mamy trochę lamp, mamy znaczek i to by było na tyle. Z przodu podobnie, jeszcze fajne mamy tutaj to takie białe malowanie na masce, ale oprócz tego również mamy logo Alfy, ale ciężko je zauważyć. I mamy też światła. Jeszcze rzućmy okiem sobie na tył tej karty, jak ona wygląda. 2024 Collector Edition. No i oczywiście Hot Wheels sam sobie tutaj robi reklamę, że jeśli spodobało wam się takie bardziej ładne autko niż zwykłe mainy, to oczywiście można wbić na hotwheelscollectors.com i tam kupić sobie RLC-ka albo Elitkę. Także taką reklamę sobie tutaj robią na opakowaniu. No i kolejna sztuka, którą już wyjąłem z protektora, to Porsche 911. Sam ten model pochodzi, zobaczcie, z roku 2021. Niestety blister tutaj jest w takim dosyć dziwnym stanie. On niby był zgrzany, ale nie wiem, czy ktoś go sklejał ponownie, czy o co chodzi. Wygląda mega dziwnie. Tu od spodu już się odkleja niestety, ale i tak sobie go zostawię na karcie. Grafika na boku praktycznie taka sama. Tutaj jedyne co, to dodatkowo mamy ten numerek 5. No i oczywiście inny lakier. To najprawdopodobniej również jest Spectra Flame. No i więcej tutaj jest tych akcentów. Podobają mi się, bo oprócz tego, że wymalowana jest maska, mamy trochę akcentów na dachu, trochę na bagażniku, więc fajnie. Na minus to, że zobaczcie, nie ma tutaj wymalowanych świateł, więc można powiedzieć, że coś za coś. Mamy grafiki na bagażniku, ale świateł nie ma. A przód? No na przodzie są światła, ale te światła w Porsche to zawsze jest po prostu taki placek bez żadnych detali. Mimo to z daleka wygląda jak najbardziej ok. No i za ten konkretny model, z tego co pamiętam, na giełdzie zapłaciłem około 100 zł.
No i trzeci model z serii Collector Edition, ten pochodzi z roku 2023, jest to Porsche 993 GT2. Oczywiście wyciągamy je z protektora i już wam je pokazuję. Porsche jest w naprawdę ślicznym takim fioletowym kolorze, bardzo mi się podoba. Kółka też są fajne, są to kółka Real Riders, czyli mamy tutaj gumowe opony i mamy bardzo fajne takie nawiązanie do kółek typu Neon Classics, czyli tych takich oryginalnych z Redline'ów, po prostu z tą czerwoną obromówką koła. Grafika na boku auta, zobaczcie, znowu jest to samo, czyli logo Hot Wheels, tutaj mamy akurat numerek 1, z przodu na masce również mamy ten numerek 1, jeszcze fajny fioletowy pas przez górę auta, z tyłu wymalowane są światła, a czy z przodu mamy światła? A z przodu światła są po prostu w plastiku, ale oprócz tego jest tam jeszcze logo Porsche, które na pewno ciężko będzie dostrzec. Mnie jeszcze ciekawi w ogóle ten odcień fioletowego, bo zobaczcie, na przykład STH, które ja mam, jest w takim lakierze jak ten CRX, czyli taki dosyć ciemniejszy jest ten fioletowy, no a to Porsche jest takie dosyć kurcze jasne. Bym powiedział, że troszeczkę wpada w róż. To Porsche nie jest tak bardzo fioletowe jak właśnie ten CRX. Ten CRX jest o wiele ciemniejszy i o wiele bardziej przypada mi do gustu ten odcień fioletu niż ten, no bo ten troszeczkę za bardzo wpada w różowy, ale mimo to jest naprawdę fajny. No i to również jest tutaj po prostu jakaś spektra, ale nie kojarzę na jakich modelach jeszcze akurat ten lakier byłby położony. Tak czy siak, model świetny, no i jestem naprawdę zadowolony. Dwa prosiaki z serii Collector dołączają do mojej kolekcji. Dodatkowo ta Alfa, ale Alfę wziąłem tak, można powiedzieć, że na dokładkę, bardziej zależało mi na tych prosiaczkach. No i zapomniałem dodać, że tak naprawdę te modele to są pierwsze modele z serii Collector Edition, które posiadam w swojej kolekcji. No i kolejny model, na który polowałem naprawdę bardzo długo, jest to Toyota Chaser z serii Elite 64. Wydaje mi się, że jest to drugi model z serii Elite, który kiedykolwiek wyszedł. Pierwszy chyba był Mercedes 300 SL, później był właśnie Chaserek. No ja niestety na stronie na niego się nie załapałem, później ceny naprawdę poszły do góry i bardzo długo zajęło mi się zebranie, żeby go kupić. Zobaczcie, on tutaj na stoisku był wyceniany na 400, ja chyba za niego się wymieniłem i wyszło coś około 300 zł. Nie jest to tanio, no ale stwierdziłem, że w końcu muszę go wziąć, bo taniej niż 300 to raczej już nie będzie. Protektor jest troszeczkę zajechany, ale oczywiście karta jest w stanie jak najbardziej ok. Oczywiście jest to Toyota Chaser JZX 100 z 1966 roku. Grafika tutaj na karcie to tak jak w każdej Elitce, po prostu mamy auto, logo Elite, logo Hot Wheels. Rzućmy okiem sobie jeszcze na tył, oczywiście naklejona cenóweczka. Oprócz tego wszystkie te detale auta tutaj są wypisane, więc fajnie, bo na przykład w Aventadorze to było, że długość jest niewiadoma. Tutaj wszystko jest wypisane, więc ok. Mamy wspomniane to, jaki auto ma silnik, a w aucie mamy 1JZ, więc bardzo fajnie. Ogólnie sam Chaser jest bardzo fajnym autem i zobaczcie, ten model już posiada takie leciutkie negatywy. Te negatywy nie są tak duże jak w Datsunie z serii Elite 64, no ale trzeba zaznaczyć, że już tutaj były te negatywy, aczkolwiek ten model ma bardzo śmieszne takie malutkie kółeczka, zobaczcie. Ta oponka jest naprawdę cieniutka. Wezmę Datsuna do porównania. No i sami zobaczcie Datsuna. Tutaj mamy naprawdę normalne to kółko. Ono jest normalnie szerokie i tutaj ten negatyw jest o wiele większy. No Datsun wygląda cudownie. W Chaserze też jest malutki negatyw, ale kółko jest serio małe. O, może tak przyłożymy. No i myślę, że teraz to widać. Mimo tego, że to jest tylne kółko, które powinno mieć większy rand, to i tak jest w ogóle takie mega wąziutkie. No ale sam Chaser, oprócz tego ta buda wygląda genialnie. Srebrny wydech, z tyłu jest rejestracja, światła, fajny spoiler. No wybór felg jest dyskusyjny, jednym pewnie się podoba, drugim nie, ale warto zaznaczyć, że w środku mamy i niebieską klatkę, i niebieskie fotele, więc felgi kolorystycznie jak najbardziej pasują. Mamy tu lusterka, niestety żaden element się nie otwiera, ale mimo to i tak uważam ten model za wykonany naprawdę fajnie. Ja raczej go zostawię sobie na karcie, bo kurczę, szczerze powiem, że kosztował troszeczkę za dużo, żeby go otwierać. Może gdybym miał dwie sztuki, albo gdyby udało mi się kupić je na dropie, no to wtedy na pewno jednego bym otworzył. A tak póki co zostanie sobie na karcie. No i ostatni model na dzisiaj, moim zdaniem najlepszy, jego wartość rynkowa to około 500 zł. Jest to model, który pochodzi z zeszłego roku z konwentu w Atlancie, czyli z roku 2024. Model oczywiście numerowany, limitowany. Ten limitowany był do 6200 sztuk. Ja mam numerek praktycznie z końcówki, jest to numer 5531. No i z tym modelem wiąże się pewna ciekawa historia. Opowiem to na szybko. No po prostu kurczę, celnik zakosił jedną sztukę, którą zamówiłem. Niestety 500 w plecy i tak naprawdę nie ma co z tym dalej zrobić. Musiałem kupić drugą sztukę. Ta również kosztowała około 500 zł, więc jak widzicie 500 na minus. Można powiedzieć, że za ten model zapłaciłem łącznie 1000. Absurdalnie dużo, ale zobaczcie go sami. Jest naprawdę na co popatrzeć. No i moi drodzy, jest to pierwszy model w ogóle z konwentu w mojej kolekcji i to nie byle jaki. Zobaczcie.
różowa Supra Mark IV. Oczywiście wyciągamy to z protka, żeby obczaić jak wygląda. Chyba pierwszy raz w ogóle to z protka wyciągam. Ale dziwny protektor, taki dwuczęściowy, ok. Bierzemy Suprę. 2024 coroczny konwent Hot Wheels. Oczywiście model to Toyota Supra. W zeszłym roku właśnie takie było logo na konwent. Bardzo mi się podoba, fajne takie neonowe klimaty. Takie można powiedzieć nawet neonowo-graficiarskie. Bardzo mi się kojarzy z graffiti, szczególnie to 24. Obczajmy sobie jeszcze tył tej karty. No tutaj mamy po prostu logo. Krótką taką notkę właśnie, że to jest auto numer 2 z 3 zrobionych na konwent. No i co, wlepkę już widzieliście na przebitkach, ale zobaczcie jeszcze raz, numer 5531 na 6200. No i zobaczmy na samą Suprę, naprawdę świetny kolor. Ja ogólnie jestem trochę Supra kidem, więc jak zobaczyłem tylko, że Supra wychodzi na konwencie, od razu mi się spodobała, od razu stwierdziłem, że muszę ją mieć. Resztę od konwentu nie brałem, zależało mi tylko i wyłącznie na Suprze. Niestety, tak jak wcześniej wspomniałem, jedną sztukę ukradł celnik i zanim udało mi się ogarnąć drugą w jakiejś fajnej cenie i tak dalej, zanim odłożyłem sobie w ogóle kasę na drugą sztukę, no to minął praktycznie, że rok, bo ten konwent był praktycznie, że rok temu. No w sumie ponad już rok temu. Ponad rok czasu czekania na Suprę, ale w końcu mam. Co ciekawe, ona w ogóle ma takie kółka, jak są na moim ulubionym STH, czyli na Porsche 911, tym fioletowym. Oprócz tego z tyłu, zobaczcie, mamy druki świateł, mamy logo Supry, logo Toyoty, rejestrację. Na tej rejestracji jest napisane Hot Yota chyba, ok. Na samym spoilerze też mamy jakieś napisy, po prostu, tu jest napisane, że 24 coroczny konwent Hot Wheels. Oprócz tego maska jest w czymś, co przypomina karbon. Wykonane mamy światła, logo Toyotki z przodu. Spód oczywiście jest metalowy, a lakier to jest jakaś perła, to nie jest Spectra. To jest taka zwykła perełka, ale wygląda naprawdę nieźle. Jedyne co mi się nie podoba w tym modelu to to, że szyby są czarne, a nie przezroczyste. Zdecydowanie bardziej wolałbym przezroczyste szyby, tak żeby można było zobaczyć środek. Pierwszy konwent w mojej kolekcji, więc naprawdę mega się jaram. No i jest to taka sztuka, której raczej nigdy nie będę sprzedawał, raczej zostanie już ze mną na zawsze. Na koniec filmów zawsze nachodzą mi jakieś przemyślenia i tak sobie kminię, że może nagrałbym odcinek taki w stylu top 10 moich ulubionych Hot Wheelsów z kolekcji, no bo tak jak mówię, Supra to na pewno jest jeden z moich ulubionych i zdecydowanie do takiego powiedzmy top 10 ta Supra by trafiła. No a jeszcze wam przypomnę, żebyście zostawili komentarz, w którym napiszecie, jaki z dzisiaj pokazanych Hot Wheelsów podoba wam się najbardziej i dlaczego. No i najbardziej kreatywny komentarz zgarnia premkę tego McLarena F1.